I witam tam gorąco w kolejnym odcinku Bitcoin Feniks, tym razem przewidywania DZIEN który właśnie wystąpił na kanale u Iwana. Iwan to jest youtuber, który jest z nami już tutaj chyba od 2016 roku i spróbuję przetłumaczyć dla Was tę audycję. Także dowiemy się pewnie od podszewki, od historii, od samego początku, co zrobił Da Vinci, skąd się wziął, takie krótkie przypomnienie o tym i pewnie jaka predykcja na ten rok. A więc zaczynamy. Hi guys, welcome to this very special episode of Good Morning Crypto. Why? I witam do tego specjalnego wydania Good Morning Crypto. Because we have a special guest. Today we have DZIEN on the channel. Dlaczego? Bo dzisiaj mamy specjalnego gościa, którym jest Da Vinci. Many of you already know DZIEN because he has really become very famous in the recent year. Wielu z Was zna już Da Vinciego, bo jest sławny od niedawna. Because he was part of the Bitcoin community in 2011. And he Ponieważ był częścią społeczeństwa Bitcoina od 2011. really made one of the earliest predictions about Bitcoin in the Bitcoin community. And Da Vinci, you've really been involved in precious metals. You are a programmer yourself. You're doing all kinds of things, building your own wallets. I od samego początku przewidywał i był też w złocie, w srebrze i deweloperem tak samo, więc ma duże pojęcie. You're making price predictions. We will discuss all of that today. But first of all, I też przewidujesz na przyszłość, o czym się dowiemy później. you are based in Chile. How is life in Chile and what is going on with you, Da Vinci? I wiemy, że mieszkasz w Chile. Jak się masz i jak się mieszka w Chile? Well, I love it here in Chile. I mean, the weather's great. There's never any snow, which I hated the snow in Canada. Wcześniej mieszkałem w Kanadzie, teraz mieszkam w Chile i jest świetna pogoda. Nie ma nigdy tutaj śniegu w Kanadzie, nienawidziłem śniegu. Not stand it every day, waking up and shoveling the snow. Codziennie musiałem wstawać w Kanadzie i odgarniać ten śnieg. No, thank you. Nie, dziękuję. Good. And so what do you do nowadays? Because I see you almost every day on Crypto. By the way, a big shout out to Crypto YouTube channel who really I co robisz teraz? Bo widzę cię często na Crypto. helped this app, and go to YouTube, search Crypto, you will find them. W ogóle pozdrawiam Crypto, świetny kanał. Wejdźcie, wpiszcie na YouTubie Crypto i wyskoczy wam. I see you a lot on their channel. You also work with Pandora's Wallet. See you a lot on their channel. You also work with Pandora's Wallet, which I will bring up on the screen now. What is Pandora's Wallet, and what do you really want to focus on in this community right now? Pracujesz też nad Pandorą Wallet. Czym w ogóle jest ten Pandora? Portfel. Dlaczego i nad czym pracujesz razem ze społecznością krypto? As you are involved in crypto. Well, I started to trade cryptocurrencies back in 2015. Zacząłem tradować krypto w 2015 roku. I was doing odd trades, day trades, pretending I was a trader. Tak naprawdę nie wiedziałem, co robię. Wydawało mi się, że jestem traderem, Beforehand, but wasn't doing very well, so I decided to take a class ale zdecydowałem się, że wezmę klasy. on trading. I found the rational investor. He taught O tradingu znalazłem Rational Investor, czyli racjonalny inwestor o nazwie, me how to trade and how to trade well. i opowiedział mi, jak tradować świetnie. And one of the things he taught me was the little lady style of trading. Jednym z kursów, który mnie nauczył, był Little Old Lady Style. And I really gravitated to that because I spent less time actually doing trades and more time doing other things that I really like to do. I grawitacja się pojawiła u mnie i wciągnąłem się właśnie w ten styl, bo pomagało mi to jeszcze mniej tradować, a więcej zająć się innymi sprawami. And so I really liked it, and I didn't have to worry about price movements and stuff like that, watching things every single day, watching the price of any particular cryptocurrency. I bardzo lubiłem to, bo nie musiałem codziennie sprawdzać, ile dana kryptowaluta kosztowała, jaka była wartość. Every single day. And it's a really simple method. It's available on my website at www.davincicodes.net. I ta metoda jest bardzo prosta. Jest dostępna na mojej stronie DZIEN
.net. If you head on under the more section and look for videos, you will see it right there. Free videos on how to do the little lady style of trading. To jest właśnie ta strona, którą chyba pokazuje Iwan po prawej, gdzie można znaleźć właśnie jak tradować little old lady style. And when I started doing that, I ended up with a lot of cryptocurrencies. At one point I had over 350 different cryptocurrencies. I jak zacząłem robić ten trading w little old lady style, miałem na samym początku około 300 nawet kryptowalut. And they were all stored on the exchanges. I wszystkie one były właśnie przechowywane na giełdzie. And when Bitcoin went really crazy high, I ended up having quite a large chunk of change inside exchanges, and everybody I kiedy Bitcoin poszybował wysoko w górę, miałem bardzo dużo kryptowalut właśnie na giełdach. knows that if you leave your crypto on the exchanges, you're subject to being robbed. No i jeżeli zostawiasz swoje kryptowaluty na giełdzie, to każdy wie, że praktycznie możesz być w każdej chwili okradziony. Just like in Mt. Gox, just like in Cryptsy, just like now in Cryptopia. Jak w Mt. Goxie, jak w Cryptsy, jak w Cryptopii. And so I knew I had to do this. I had to build this software because nobody else had a software out there that allowed me to take my cryptocurrencies out and still continue to trade the little lady style trading method that I like to do. I musiałem stworzyć oprogramowanie lub taki model przechowywania kryptowalut, gdzie mógłbym nadal czuć się bezpiecznie, używając mojego little lady old style metody i nie trzymania ich na giełdzie. Dlatego powstał właśnie ten portfel. To do exactly that. So I'm hoping other people will enjoy the software and use the software, but if not, I will use it to do well in my little lady style of trading. I mam nadzieję wtedy, że ci ludzie, którzy będą chcieli spróbować tego portfela Pandora Wallet, no będą zadowoleni, a jeżeli tak, no to jeszcze będą mogli oczywiście używać little old lady style, właśnie tej metody tradingu. And I'll be happy to do so. But so when you say little lady style, I będę szczęśliwy, żeby to robili. number one, what is it? And number two, when you say that it's so easy, obviously I have to be a bit skeptical because nothing that is significant in life is easy. Like there is no overnight success, there is no get rich quick scheme. So what do you mean with that and how does it work? No i dobre pytanie od Iwana, bo Iwan się pyta, w takim bądź razie, skoro jest takie łatwe i takie rewolucyjne, to ja nie wierzę osobiście, że coś jest łatwe i rewolucyjne w tym samym czasie, bo wiemy, że życie troszeczkę inaczej nam przedstawia sytuację, więc opowiedz nam, czym jest little old lady style? Well, you see, the little old lady style is I think it's a real simple method because when you study how to trade, you'll learn how complicated it can be. Ja uważam, że jest bardzo łatwą metodą, bo przecież wiemy, że jak zaczynamy tradować, wiemy też, jak skomplikowane te rzeczy mogą być. And so this particular method is really simple. You're basically looking for when prices are low enough, and I show you how to look for low prices. I ta metoda jest dlatego prosta, gdy ceny są bardzo nisko, a ja Ci pokazuję, które ceny są bardzo nisko i jak je wybierać. In the videos. W wideo. By using Fibonacci levels. Używając Fibonacci levels. And then that's the time that you buy. And then all you have to do is sell half on a double. I wtedy kupujesz. I wszystko, cały myk w tym polega, że sprzedajesz, kiedy podwajasz swoją wartość. Your choices are basically with the little old lady style, it's double or nothing basically. No i po prostu z little old lady style jest albo double, albo nic, czyli albo masz podwójnie, albo nie wyciągasz. So either you buy this currency and it doubles on you, or you get nothing. I polega to na tym, że kupujesz kryptowaluty, albo właśnie wybierasz na podwojeniu, albo nie masz nic. And so that's why you only put in a very tiny amount. Dlatego tylko dodajesz do tej swojego tradingu bardzo małą ilość w każdym tradzie, bardzo znikomą ilość z całego swojego profilu. For example, Jay, who is a person who's helping me on my website, on my Twitter page, it's at DaVinciCodes.net,
Yeah, it's at DaVinciCodesNet, all one word. He is doing an excellent job showing off all his trades, and he's only putting in like 0.25, 0.1% in. I Jay, który pokazuje też na mojej stronie, na Twitterze, na naszej stronie, też właśnie pokazuje, jak tradować i on tylko kładzie na stół 0,20% całego portfolio albo 0,02% całego portfolio. To any single asset at a time. Do każdej jednej kryptowaluty w jednym czasie. If you check it out, he even points out how much percentage he puts in at each of these coins, and it ends up being like $5, $10. But trust me, over a long period of time, that will do extremely well. You just have to be patient and disciplined to do so, and you will reap the reward, especially when. I czasami nawet kładzie $5-10 na jedną z kryptowalut i musisz być po prostu cierpliwy, bo w dłuższym okresie czasu, jeżeli podwajasz, to te $5-10 robi się o wiele więcej. Można tutaj podpowiedzieć, więc. Altcoins start to take off, you'll feel a lot better. I kiedy altcoiny zaczynają ruszać z ceną, wtedy się czujesz o wiele, wiele lepiej. Like right now, a lot of Jay's trades have turned into positive results. He's saw quite a few doubles. No i w tym momencie, kiedy wiemy, że ostatnio kryptowaluty właśnie miały swoje wzrosty ciekawe, no to właśnie ten mój trader zarobił bardzo dużo, może nie bardzo dużo, ale dużej ilości zwrotów na dublu. Last little while, so and he'll continue to see a few doubles for the next month or so. Right. I będziesz też widzieć w kolejnych miesiącach rezultaty, jeżeli spokojnie, cierpliwie zaczniesz stosować tą metodę. I see a question in the chat from Jason. When will it be available to use? So I'm guessing they're talking about the wallet, Pandora's wallet. Kiedy portfel będzie dostępny? Jeden z pytających na czacie zapytał, dostępny dla wszystkich. Is it already now or when? Yes, it is available right now to use. You can download it, you can install it and set it up and try it out for 30 days free. And after that, you can pay for it. It's going to be a paid subscription for 0.06 bitcoins. Aha, czyli jest teraz już dostępny i teraz za darmo przez miesiąc można go testować, nie ma problemu, można go ściągnąć, a potem będzie subskrypcja, która będzie kosztowała 0,16 chyba, czy 0,06 bitcoina. I nie wiem, czy to jest roczna, miesięczna. Right. So check that out. But DaVinci, I want to go back to 2011 because when I checked your channel, you had all kinds of videos about silver, about Bitcoin, about inflation, deflation, about Federal Reserve. So where are you coming from? Because suddenly, out of nowhere, you really exploded this year because someone found your videos from 2011 where you talk about Bitcoin and everyone got excited. So what happened then and who were you in 2011 and even before that? I właśnie jestem na twojej stronie YouTube'a sprzed paru lat, 8 lat temu, gdzie zaczynałeś mówić o złocie, srebrze i nagle ktoś znajduje w zeszłym roku twoje wideo z 2011 roku, gdzie mówisz o Bitcoinie, gdy wiele ludzi z nas nawet nie wiedziało, co to jest. No i jak to się stało, że ktoś cię znalazł? Opowiedz nam o tym i co robiłeś wcześniej? Well, wow, that's a lot to talk about there. But Wow, to jest bardzo dużo do rozmawiania w takim bądź razie. let me talk about first off. I've been a programmer for 25 years now, and Jestem programistą od 25 lat już. actually probably even longer because to be honest, I started programming when I was 11 years old with my first computer, which was a VIC-20. Pierwszy raz zacząłem, o wiele dłużej w sumie, bo pierwszy raz zacząłem być programistą i zaczynałem bawić się z kodami. To było miałem 11 lat i miałem stary komputer VIC 5K RAM. Wow. You know z 5000 RAMu. 5K RAM is? Like an email would wipe that thing out. E-mail by wykosił te ramy z tego komputera. Tak dużo tego było. And then I moved on to a Commodore 64, which had Potem przeniosłem się na Commodore 64. 64K RAM, and I thought that was 64K RAMu już było lepiej. bottomless. Myślałem, że to jest wow. I know, today our phones have 8 gigs.
I nasze telefony dzisiaj mają około 8 giga RAMu, także wyobraź sobie, co to było kiedyś. Exactly. And they're this small. Exactly. I są takie małe. Exactly. So I've been programming for quite some time. Zobaczcie, jaki on jest uśmiechnięty, jak Iwan, mimo tego, że chce prowadzić poważnie tą rozmowę, zobaczcie, jak działa właśnie energia uśmiechniętego człowieka na Iwana. Iwan też się cały czas śmieje. I o to właśnie chodzi w kryptowalutach, o to właśnie chodzi. Uśmiech, energia, którą Da Vinci przedstawia, jest wyśmienita. I moved into the IBM, you know, the 8086 line of computers and I potem przeniosłem się na IBM w 1986 chyba roku. and programming in C, then C++, and then C Sharp. I potem byłem programistą C, C++ i C Sharp. Also, I did Pascal as well. Także w Pascalu. And as a programmer, I was making quite a bit of money, and I wanted to learn. I started to invest, and I started to invest the normal way that everybody else invests. I jako programista zacząłem zarabiać konkretne pieniądze. No i jeżeli zarabiałem, to chciałem też inwestować w coś. No i zacząłem inwestować. I would take out mutual funds, buy some stocks, buy a house, Trochę na giełdzie, kupiłem dom. Right. go into debt, all that kind of stuff, all that good stuff that everybody's told to do. Wszystkie rzeczy, które każdy mówił, że są warte tego. And then one day, Oczywiście złoto i srebro też tutaj. Ron Paul said to me, well, he said on the television for what's a Republican debate, this monetary I w jednym momencie Ron Paul, gdzie była republikańska debata, powiedział o system is unfair. It transfers wealth from the poor and the middle class to the rich. I'm like, what the hell are you talking about? że powinniśmy przetransferować pieniądze z średniej klasy, z tej najuboższej klasy do klasy najbogatszej. On mówi, co on mówi? I'm like, this guy's nuts. He's crazy. Ten koleś jest szalony. Like, you know what? All congressmen, he's a congressman? Oh my God, he's definitely a criminal. Because all of them are criminals. I on jest kongresmenem? Na pewno jest kryminalistą. So I decided to research who this guy was. I zacząłem zrobić swój research, kim ten koleś jest. And then when I found out he wasn't a criminal, I was like, oh my God, maybe I don't know how money works. I kiedy sprawdziłem, że nie był kryminalistą, nagle mi się zaświeciło, może teraz rozumiem, co ten koleś miał na myśli. And then that's when I started studying how money works. I wtedy zacząłem rozumieć, jak pieniądze pracują i działają. And what year is that? Is that post 2008 crisis or right before? It was in 2007. To było w 2007 roku. Started studying, doing the studying, and then I studied, and then I actually started studying the banking sheets, balance. I zaczynałem studiować, zaczynałem sam zrobić swój research, uczyć się, nawet na czym polegają banki, te wszystkie papiery bankowe. Sheets. I mean, I went nuts. I went absolutely nuts. Było to moje po prostu FOMO w tym momencie, można też powiedzieć, bo zawymowało mi wiele czasu, żeby się tego właśnie nauczyć. Studying everything I possibly can get, even bank balance sheets. You know how I nawet bank balance sheet, czyli ile wartości banków, czy ile dany bank ma pieniędzy i jak działa pieniądz właśnie w tym momencie. boring that thing is. And that's when I saw, oh my God, that our whole system was about to collapse back in 2008. I wtedy właśnie zobaczyłem, że prawdopodobnie przyjdzie kryzys, bo cały system powinien upaść. And I thought for sure that it was the financial system, all the banks were going to be closed. I byłem przekonany o tym, że finansowy system upadnie, wszystkie banki będą zamknięte. I remember telling people, yeah, you know, Citigroup's gone. They're gone. I wierzę o tym, że Citigroup będzie niedługo nieaktywny. They're like, yeah, okay, Citigroup goes, the whole world goes. Jeżeli Citigroup pójdzie, cały świat też za nim, więc zniknie z planety. They were telling me. But it was effectively gone. If they didn't get a bailout, they were gone. And then No i praktycznie byli. Nie było ich, nawet nie dostali bailout, czyli nie uratował ich rząd, tylko po prostu zniknęli. obviously then Goldman Sachs would have been next because
they're backing up Goldman Sachs, and then it was a complete disaster. No i potem Golden Sachs też miał tutaj problemy i też ogólnie była tragedia w tamtym czasie. But anyways, I got into gold and silver because you know what, I realized that was the real money. I wtedy właśnie przeszedłem na złoto i srebro, bo zacząłem rozumieć, że to jest naprawdę pieniądz, który ma wartość, albo aktywo, które ma wartość ze względu na to, co się dzieje. And all of this paper stuff was just fiction, and I wszystkie te papiery bankowe to były tak naprawdę fikcją. and it's gonna go away eventually. I w końcu i tak ich nie będzie. Also, there was lots of fraud in our system. In fact, I remember watching a story about I było też dużo oszustów w tym systemie. Pamiętam, jak oglądałem historię. the Federal Reserve Chairman saying to Brooksley Born, Federal Reserve Chairman, czyli właściciel Federal Reserve, mówił do Brooksy, you know what, we need fraud in our system. It's part of how our system works. że potrzebujemy oszustwa w naszym systemie. Tak jak nasz system po prostu pracuje. Tak już jest. I'm like, what? A ja mówię, co? What? I was shocked. I'm like, this is insane. Right? To jest niesamowite, to jest po prostu nienormalne. You only discover that if you're very, very interested. As you said, you went all in trying to research it. Most people are not even close. They're not even touching the surface. And obviously, this is something that, in my view, might continue for a very long time because although it is, as you say, fraud, although it is not backed by anything real, and although it's all made up, still the world relies on it so much. So how... Masz rację, widzę, że zrobiłeś swój research i dzięki temu masz właśnie takie wiadomości i super, no i tak właśnie tak jak mówisz. Tak działa właśnie ten system i nadal tak jest i tutaj nic się nie zmienia. How do you envision this change from fiat to gold or silver or to crypto? Is it gonna happen in our lifetime, or is it something that is far beyond our imagination right now? I jak długo zajęło ci od tego momentu jeszcze dojść do Bitcoina, krypto? I honestly did not believe that we were going to transition to crypto. To gold and silver. Sorry. I nie wierzyłem, że w tamtym momencie będziemy mieć swój transfer aktywów na złoto czy srebro. Gold and silver back in the days when I was first talking about gold and silver, and I just said this is how we can get out of the system and make yourself some money at the same time when it resets. Because there's going to be a reset, and we'll probably just have another type of fiat currency. Wiedziałem, że będziemy mieć jakiś reset, czyli wciśnięcie resetu i coś tutaj się wydarzy, że będziemy mieć może inny typ waluty, coś się innego pojawi. When it resets, because nobody's going to believe that gold and silver is the way to go, because it's such a barbarous relic, as they would say. Bo nikt nie wierzył po prostu, że coś tutaj się zdarzy w złocie, no więc co tu by mogli wymyślić w takim bądź razie. And so once crypto came along, I was like really shocked. I remember the day that I heard about it. I kiedy krypto przyszło do mojego świata, pamiętam doskonale ten dzień, kiedy to było. One of my YouTube fans said, "Hey, what do you think about Bitcoin?" I was like, I jeden z fanów na YouTubie zapytał się, hej, a co myślisz o Bitcoinie? Scam. Nobody Scam. could solve the double spend problem. Nikt przecież nie rozwiązał podwójnego double spend problem. I know because I tried and it's impossible. Ponieważ ja próbowałem i nie jest to możliwe. Did try to do so in 2009. Right? W 2009 sam próbowałem i nie jest to możliwe. So I'm not Satoshi though. Ale nie jestem Satoshim, żebyście nie myśleli. That's the speculation, though. Many people are writing in the chat too that you are Satoshi, but Ale to są spekulacje, takie, które tutaj idą. Dużo ludzi na czacie właśnie pisze, że ty jesteś Satoshi. how do you mean you try to solve it yourself? You try to create a program, you try to create something that is backed by an asset or completely artificial in the computer world? What do you mean? Jak próbowałeś rozwiązać ten problem double spendingu? O co tu chodzi? Czy próbowałeś wynaleźć jakiś program, czy coś tutaj było na rzeczy w tym momencie? Yeah, I tried to make my own digital cash myself. Próbowałem stworzyć swoją digitalną gotówkę. Back in 2009. W 2009 roku I was doing the research behind it. I was trying to put together an application for a digital cash system. próbowałem właśnie sam ustanowić tutaj taką digitalną gotówkę, oprogramowanie, które by za tym szło. But what I didn't have was the proof of work.
Ale czego mi brakowało, to brakowało mi proof of work, czyli tego konceptu właśnie, który mam Bitcoin. concept. I knew about it. I didn't connect it with the currency. Wiedziałem o tym, ale po prostu nie wiedziałem, że można to połączyć z walutą cyfrową. And that's really that was the key. That was the key ingredient I to był właśnie ten klucz, dzięki któremu można było to powiązać. I was missing. and you know I którego ja nie odnalazłem. to me that's really the most beautiful thing with Bitcoin. Like it's nothing new really. It's just combining cryptography, been forever, proof of work, been forever. I to właśnie chodzi o to w kryptowalutach, w Bitcoinie, że to jest bardzo proste. To jest po prostu połączenie kryptografii, która jest z nami od dawna, gotówki, która jest z nami od dawna, protokołu, który też można było napisać, tylko połączenie tych wszystkich faktów. Asymmetric cryptography also been forever, and just combining it in a beautiful way. But at the same time, in 2009, you already had Bitcoin. So if you were in the right forums, you could have already found it, because Bitcoin really was released in 2008. Jeżeli byś był wtedy w 2009 roku na niektórych forach, to już byś słyszał właśnie w 2009 roku o tym, że jest Bitcoin, więc jak to wygląda ta sprawa? Yeah, I was shocked that I was pissed off. I didn't find it because I was doing research like crazy. Ja byłem wkurzony na siebie, że nie znalazłem w 2009 roku już Bitcoina, bo przecież robiłem swój research jak szalony. Asking people about digital currencies, what have they seen and stuff like that. Pytając ludzi, co to jest digitalna kryptowaluta czy waluta, robiłem swój research, pytałem ludzi. And nobody's heard of it. And I guess because it was in the cryptographic world. I nikt nie słyszał o tym. Może dlatego, że to było w kryptograficznym świecie, gdzie ja nie byłem tam wcale. Stuff like that only those people heard about it. Albo tylko ci ludzie o tym słyszeli. I don't know. I just missed that whole forum, and I'm shocked because if I did catch it, I would have been one of those first people involved in that Bitcoin universe, right? Gdybym tylko wiedział o tym wcześniej, 2 lata wcześniej, no to wtedy byłbym chyba pierwszym z pierwszych użytkowników, ludzi, OGs, których właśnie wtedy w 2009 roku zapoczątkowali Bitcoin. Then and there. But so it's unfortunate. But so what's interesting, I'm checking your YouTube channel again. You were really active as a YouTuber too back then, and you were talking about dollars, markets, silver, a lot of things that have to do with finance. And somewhere around here in 2011, you also started talking about Bitcoin. No i właśnie przeglądam twój kanał i parę lat temu, więcej niż 10, tradowałeś złotem, srebrem. Tutaj miałeś różne finansowe debaty, jak się dzieje na giełdzie, co tutaj się dzieje w sprawach finansowych. I nagle w 2011 roku zaczynasz rozmawiać o Bitcoinie. So why did you share everything online when it comes to your research and when it comes to your findings? And who were your audience? Is it the same people that watch now, or it's completely switched? I dlaczego nagle zacząłeś, albo dlaczego cały czas rozmawiałeś o tym online? Kim jest twoja audiencja? Czy ta audiencja się zmieniła od tamtego czasu, czy nadal są te same osoby? Well, I believe my audience has switched quite a bit, but Wydaje mi się, że moja audiencja się zmieniła bardzo. my audience was mostly the gold and silver bugs at the time. Wcześniej moja audiencja była tylko o złocie i srebrze w tamtym czasie. And doom and gloomers and stuff like that. But yeah, I mean, the thing is, when Bitcoin came to me, I was quite shocked. I was looking at the code. I remember looking at it, I'm like, oh my god. No i wtedy znalazłem właściwie Bitcoin, no i zaczynałem patrzeć na ten kod i mówię, ojeju, co to jest? Can't believe this guy did this. Nie mogę uwierzyć w to, że ten koleś to zrobił. It was incredible, and I remember telling people, my viewers, listen, the reason why I started doing this is because, you know, I really believed that our financial system was going to collapse. No i zacząłem mówić właśnie tym moim słuchaczom, że słuchaj, jedyną rzeczą, dlaczego to zrobiłem, to tylko dlatego, że nasza finansowa, cała architektura finansowa, otoczka w końcu upadnie. I dlatego zacząłem mówić o tym. But now, with this cryptocurrency that's out, this is something that you can buy very cheap and it's going to change the world, right? You can buy it really cheap for $1 each, come on! I wtedy zacząłem mówić, ale przecież zobacz, to tylko kosztuje $1. Możesz kupić, a to zmieni, zrewolucjonuje świat. Także zacząłem o tym mówić. $1! $1. And it's going to change the world! I to zmieni świat. As we know it! I przecież wiemy o tym.
Right? And they were like, you're crazy. You don't know what you're talking about. Thumbs down. Right? A lot of people Nie, jesteś szalony, to jest coś z tobą nie tak. even said goodbye to me and they didn't want to talk to me anymore. Bardzo dużo łapek dostawałem w dół, ludzie się odwracali ode mnie, wychodzili, nie subskrybowali mojego kanału, And stuff like that because they thought I was crazy and ponieważ myśleli, że jestem szalony. yeah, and I understand. I rozumiem to. Because they were interested in the silver and gold, precious metals, Exactly. and you started talking about other things such as Bitcoin. Ponieważ byli zainteresowani tylko złotem i srebrem, a ty zacząłeś rozmawiać o Bitcoinie. And although it serves the same purpose, I also noticed it on YouTube that people are really passionate about your channel. You do something that deviates from your normal thing. Some people get very upset. So I do recognize that as well. And so, but then you were gone from YouTube, right? Or you continued doing all the way up until now. But what happened between then and now with you? I co wtedy się wydarzyło od tamtego czasu, kiedy znalazłeś Bitcoin do teraz? Well, a lot of people were thumbing down my videos. My videos were actually getting a lot of hate. No i dużo osób zaczęło dawać łapki w dół za moje wideo, pojawiła się też wściekłość ludzi i hate, czyli nienawiść. During whenever I mentioned Bitcoin, I remember a time when people would make videos about me negatively. I pamiętam nawet czasy, gdy zacząłem mówić o Bitcoinie, ludzie zaczęli robić wideo, czy wideo na YouTubie o mnie negatywnie, żeby nie słuchać tego szaleńca. This guy's crazy, he bought some shitcoin. It's not Bitcoin, it's called shitcoin. I ten koleś jest szalony, bo mówi o Bitcoinie. To nie jest Bitcoin, to jest shitcoin tak naprawdę. Nie słuchajcie tego, co on mówi. And then I remember one person making a stupid video saying, hey, you know what? It's a video game coin that he's trying to push onto people. It's not. I jeden nawet z użytkowników YouTube'a zrobił wideo o nim, że hej, to jest video game, czyli gra wideo, który się używa kryptowaluty pod nazwą Bitcoin i on po prostu tutaj shilluje tą kryptowalutą, czy tym Bitcoinem, więc uważajcie. It's not a real thing. And to nie jest realna rzecz. I've discovered that Mt. Gox used to be Magic the Gathering trading cards. So obviously this is all a fraud and scam. I właśnie Mt. Gox zaczyna tego używać też. I to jest fraud, to jest scam. Uważajcie, to jest w ogóle coś, w co nie powinno się inwestować. Game coins and you know, I was like insulted, laughed. Gry, Bitcoin, no i po prostu dużo ludzi się obróciło ode mnie i wyśmiano mnie praktycznie, było to na porządku dziennym. Right, and now all those videos are gone. I wish I had them because like. I teraz, gdy patrzę na te audycje, YouTube, no wszystkie są usunięte niestety. Szkoda, że nie zapisałem ich, to bym mógł ewentualnie jakieś dodać tutaj do portfolio. Man, they were pretty bad. They were pretty insulting. I były naprawdę nieciekawe. Dużo nienawiści w nim. Oh, and you removed them, or no. They were other people's channels. To były kanały innych ludzi i oni je usunęli. Okay. And they did reviews on your channel and talked bad about you. And that was bad. I oni zrobili review na twoim... Aha, teraz rozumiem. Iwan dopiero załapał, że mówiło o kanałach właśnie, które robiły filmy na niego, czyli no z tym, że się nie zgadzały, że Bitcoin jest świetny. Back in the day. And so you stopped doing YouTube from that, or there was something else that took your time instead? I co, skończyłeś z YouTube'em wtedy i zacząłeś robić coś innego, czy co się wydarzyło później? It was just slowly gradual like destruction of like with all the hate and people constantly like going against me and stuff like that and saying that I'm crazy and calling me stupid. That, you know, the amount of videos went down over time. No i potem te audycje, które były przeciwko mnie, były coraz to mniejsze, coraz to mniej ich się pojawiało, aż w końcu ich nie było, więc ja kontynuowałem swoją pracę na YouTube. Right, and that's basically it. Right. I want to also ask you about the current events we see right now with Bitcoin, Bitcoin Cash, Bitcoin Satoshi's vision. To me, it's obvious that there is an inherent incentive to start your own coin, and if you can call it Bitcoin, it's even better. So in that sense, I'm not really a fan. Chciałbym Ciebie zapytać o jedną rzecz, bo wiemy, że tutaj dużo się dzieje, jeżeli chodzi o Bitcoin Cash, Bitcoin i Bitcoin SV. Wiemy, że najlepiej teraz zrobić po prostu jednego Bitcoina dodatkowego, no i wtedy ludzie mają coś z tego.
of those forks. And really, you look at Litecoin, you look at Bitcoin Cash, Bitcoin SV. To me, I don't really see the difference as other people. Some people claim, hey, it's the real Bitcoin, Bitcoin Cash, or Bitcoin Social Vision. I ja po prostu nie widzę, czy to Bitcoin SV, czy to Bitcoin Cash, czy to Litecoin, że to jest, hej, to jest prawdziwy Bitcoin, powinieneś zainwestować. To ja to tak nie widzę. So, what is your view on that? Jaka jest twoja opinia na ten temat? And how do you really feel about the fact that we have many Bitcoins right now? Diamond, Bitcoin Gold, all kinds of Bitcoins, and where is your stance on that? I co ty myślisz o właśnie tych Bitcoin Gold, Bitcoin Diamond, które się pojawiają? Jakie jest twoje zdanie? Well, I think because it can be done, it needs to be done so that we can see what happens. I don't like it, but it's not whether I like it or not, it's whether or not the market likes it. Right. And that's I tak naprawdę to nie my decydujemy o tym, ani ty, ani ja, tylko market decyduje, kto będzie tutaj najlepszy, albo kto tutaj wygra. the most important thing. Does the market accept these coins and I czy market akceptuje te inne bitcoiny i no, czy mają coś ze swoją technologią do wprowadzenia? does it do something negative to the market? Czy robi coś negatywnego do marketu? And if it does, then that means there's something wrong with the way that Bitcoin was developed or designed. But I don't think so. Jeżeli tak, no to wtedy to oznacza to, że Bitcoin może był źle oczywiście zaprojektowany. A oczywiście on mówi, że to są przykłady. I think that there's lots of room for different coins, and Wydaje mi się, że jest bardzo dużo miejsca na inne kryptowaluty. if somebody wants to create a different coin, more power to them, because you know what, long as they can provide some sort of value to the market, then great. You know what? I jeżeli ktoś może stworzyć bitcoina innego, który wprowadza coś do marketu i market o tym decyduje, no to świetnie, bo mamy więcej po prostu kryptowalut tutaj. To niekoniecznie chodzi o to, że bitcoin, tylko technologia i czy będzie zaakceptowana danej kryptowaluty. We'll all benefit from it. If somebody creates a new Bitcoin that's way better, we're going to benefit. Jeżeli ktoś wykreuje bitcoina, który jest lepszy od BTC, no to wszyscy będziemy na tym brać profity, więc tutaj jest droga wolna. To market decyduje. That's correct. But at the same time, what many people are also saying is that it brings a lot of confusion. Ale w tym samym czasie, masz rację, ale w tym samym czasie, gdy ktoś tworzy kolejnego bitcoina, pojawia się dużo znaków zapytania i zmieszania u potencjalnych inwestorów. Now when new people join, you need to explain, like, this is not the same. Bitcoin Cash is not like some kind of cash version of Bitcoin. It's a completely different thing. No ale gdy ludzie się teraz pojawiają, to po prostu trzeba tłumaczyć, że to nie jest ten Bitcoin. To jest ten Bitcoin, który wprowadził Satoshi, ten wprowadza coś innego, tamten coś innego i po prostu dużo tutaj zamieszania wtedy. And just because it has Bitcoin in the name doesn't mean that it is Bitcoin. I tylko dlatego, że ma Bitcoin w nazwie, to nie znaczy, że jest Bitcoinem. And actually, when Bitcoin Gold launched, I was in touch with serious people in the finance space, and I właśnie kiedy Bitcoin Gold zaczynał tutaj działać pierwszy raz, no to miałem kontakt z osobami z finansowej sfery. they were not that into crypto, and they thought that Bitcoin Gold was somehow, you know, real gold being put on the blockchain. I nawet ci ludzie z finansowej sfery, czyli którzy nie mieli za dużo styczności z kryptowalutami, myśleli, że Bitcoin Gold to był po prostu gold położony na blockchain za pomocą Bitcoina, ale innej nazwy, And somehow czyli złoto na blockchainie. connected to real. So you see how much confusion there is. And so this is my I wtedy widzisz, jak tutaj się nie za ciekawie dzieje, bo po prostu ludzie zaczynają się zastanawiać, o co tu chodzi. main concern. Other than that, I agree with you. It is open source. It is I wtedy reszta to rozumiem, zgadzam się z tobą, bo to jest open source, każdy może zrobić lepszego Bitcoina, nie ma problemu, tylko collaborative community. And also, what do you think about people claiming that they are Satoshi? Do you think that he is still alive? Do you think that it is Craig Wright? Do you think that it is someone else that is in public? What is your view? No i teraz mam pytanie do ciebie, czy wiesz może kim jest Satoshi? Czy myślisz, że nim jest Craig Wright, czy ktoś inny? Daj znać. It's really me. No, I'm just kidding. No. Honestly, my personal feeling is that I think Satoshi is, if he was just one person, he's probably already dead.
Jeżeli Satoshi, chyba żartujesz, najpierw powiedział, jeżeli Satoshi, to jeżeli to jest jedna osoba, to prawdopodobnie jej nie ma już tutaj na tym świecie. And because the bankers do not like this at Ponieważ bankierzy nie lubili tego. all. That's just my personal opinion. It may be incorrect, it may be correct, I don't know. A może to jest moja personalna opinia, może jestem, można powiedzieć w tym momencie, mam rację lub nie mam racji. And yeah, I really don't think those other people who claim to be Satoshi are Satoshi, obviously. I nawet te osoby, które mówią w tym momencie, że są Satoshi, nie wierzę, że nimi są. It's so clear that they're not. I wydaje mi się, że nie są. Why? Dlaczego? Why? Because if you really are Satoshi, okay, just move a bunch of coins. Right. Aha, czyli jeżeli jesteś Satoshi, udowodnij, poruszaj tymi pieniędzmi, które były kryptowalutami, bitcoinem dokładnie, który był na samym początku, żeby dać nam ostateczną wersję potwierdzenia. And that is what Vitalik have been telling us well, that if you have one difficult way of proving that you are Satoshi and you have an easy way and you choose the difficult way, then you probably are not Satoshi, because I fajnie Vitalik powiedział, jeżeli wybierzesz trudniejszą drogę albo masz łatwiejszą drogę do udowodnienia, że jesteś Satoshim, a wybierasz tą trudniejszą, to prawdopodobnie nie jesteś Satoshim. they have such an easy alternative by just moving a coin or two. That being said, looking at the market right now, because when I look at you at Crypto, you are always talking about markets, you're doing charts, you're doing predictions. How do you view the current market? Are we in a position where we are in a crypto spring, or is it still winter? Where would you judge us right now? Okej, robisz teraz dużo predykcji, pracujesz na wykresach. Powiedz mi, w którym momencie się teraz znajdujemy? Czy jesteśmy nadal w kryptowiośnie, czy już jeszcze jest kryptojesień, zima? Jak myślisz? Well, I think we're still in a winter, the crypto winter. Wydaje mi się, że jeszcze jesteśmy w kryptozimie. But the winter is slowly turning into spring. Ale zima pomalutku zamienia się w wiosnę. But not just yet. We're at the end of the winter months for crypto. There is still room to make money. Definitely, there's always room to make money because when in any bear market there are rallies. I nawet w kryptozimie mamy miejsce na zarobienie pieniędzy, bo nawet w takich czasach, jakich jesteśmy, to są te pieniądze do zarobienia na markecie. And then there's the sideways action that after the bear market ends, it goes up and down on a sideways level. I trend boczny, nawet jeżeli hossa czy bessa się kończy, mamy jeszcze trend boczny, gdzie można zarobić właśnie na tych wystrzałach w górę, w dół. And you could always make money when it's moving up and down. I nawet możesz zarobić pieniądze, kiedy porusza się dana kryptowaluta w górę i w dół. You just have to learn how to trade that because you're not born with the ability to do so. You'll feel like a lot of people when they see the charts, they're like, oh, that's easy. I buy down here and I sell up here. Dużo ludzi, gdy widzi wykresy, to mówią, o, to łatwe przecież, ja sobie tutaj kupię na samym dole i sprzedam na samej górze. No, dude. It doesn't work that way. Nie, tak to nie działa. You're actually taking, the real way it really works is that you're taking a small piece from that large move. So you know that it's gone down here and you're kind of at the bottom, but not quite at the bottom. And then when it goes up, you're kind of at the top and not quite at the top and you're selling a little bit. So you're only taking a small piece out of the market. Czyli za każdym razem, kiedy wchodzisz na wykresy, no to po prostu próbujesz kupić na samym dole ceny i kiedy ten market porusza się, dosłownie mały kawałek całego tortu bierzesz dla siebie. Nie czekasz na kolejny all time high, czyli coś przeciwnego do hodlowania, pewnie tutaj mówi DaVinci, czyli bierzesz ten kawałek tortu z całego wzrostu i no bierzesz to dla siebie i zarabiasz. Every time you trade and that's how you trade successfully. I tak jak to sukcesywnie tradujesz. But looking on a more higher level generally, the last bear market was from 2014 to 2017, you could say. So it was 4 years. Now we're only one and a half year into this. So what are your predictions in terms of the length of this winter? Is it something that is
probably gonna end this year, next year, in 5 years maybe, who knows really, but what is your feeling? I think I jakie jest twoje zdanie, kiedy się skończy właśnie ten cykl? Wiemy, że mieliśmy poprzedni cykl w 2013-2015 i jak daleko jesteśmy teraz? Czy już się skończył, czy się skończy? by the end of this year, we're going to see Bitcoin close higher than it opened from last year. Na koniec tego roku zobaczymy Bitcoina, który jest wyżej niż na samym początku był tego roku. Definitely. And starting next year, that's when we could start the bull run, but it's not going to happen like overnight. So don't get that into your head. Nie zdarzy się ten wzrost poprzez noc, także w przyszłym roku, prawdopodobnie w 2020 już będziemy szli jeszcze wyżej, ale to się nie zdarzy przez jedną noc. Don't expect, oh my God, in 2020 we're going to see Bitcoin in the moon. No. O, bo niektórzy myślą, że w 2020 zobaczymy Bitcoin to the moon. Nie. You mean it's gonna be a long process, or what do you mean by that? Yes. Well, Wydaje ci się, że to będzie długi czas oczekiwania, czy co myślisz? On mówi tak. long process in the crypto universe, but in the stock market universe, it's going to be very quick. Długi proces w kryptoświecie, ale jeżeli podepniemy pod to giełdę, normalny stock market, czyli normalną giełdę, no to jest bardzo krótko. And that is something very true about crypto in general, that this industry is so fast, both in technology, in market cycles. To jest racja właśnie w tym kryptoświecie, że ta technologia jest bardzo szybka, cykle, to co się dzieje na giełdzie. In bull and bear cycles, it's all speed up, Hossa, Bessa. times 10, times 100 maybe even. So when you're using your little lady strategy, can you do it whenever you want in all markets, in all asset classes? What kind of instruction would you give people, except that you should sell only when you have doubled and that you should use Fibonacci for finding a way to enter? I jeżeli mówimy o Little Old Lady Style, co byś jeszcze tutaj podpowiedział ludziom, którzy będą stosować tą metodę tradowania? Czy jeszcze coś jest do dodania, oprócz tego, że używamy FIBA, czy jeszcze można tutaj coś dodać, że sprzedajemy na double? Yeah, well, you could use that in penny stocks as well. It was designed for penny stocks. Można to używać w penny stocks. Penny stocks to są właśnie te penny stocks, chyba znacie tą nazwę, nie mam... Penny stocks to jest ta giełda bardzo małych ilości, bardzo małych spółek chyba w Ameryce, więc można też tą technikę używać właśnie na penny stocks. At first, and so that you basically buy I ona tak naprawdę była wynaleziona pod ten market. low stocks and then sell half on a double, because you know what, these stocks, especially you don't know if they're gonna be around tomorrow. So the main thing that you need to know about this little lady strategy is you do not ever go over the 5% on any one asset. Ważną rzeczą, najważniejszą rzeczą, jaką powinieneś pamiętać, nigdy nie dajesz więcej niż 5% swojego portfolio na daną kryptowalutę. Nigdy nie dajesz więcej, bo wiemy, że te kryptowaluty mogą tak szybko zniknąć, jak się pojawiły. Tak samo w penny stocks to się działo, więc mówi, że nigdy nie dajemy więcej niż 5%. Nawet 5-10 dolarów, on tutaj mówił wcześniej, to jest pozycja. Niekoniecznie musi być $1000, $5000. Na tym, co mówi Da Vinci. To już ostatnio mówiłem, że jeżeli ktoś daje $1000, to jest jego jedyna, na jeden strzał, a akurat ten strzał jest nieciekawy Da Vinciego, no to tracicie wszystko i wtedy on może akurat ten strzał się pomylił. Bo też jest człowiekiem, to nie jest wyrocznia przecież. Even 5% is just too high. Really, it should be 2% should be your limit, and you really should only be buying when you do buy into that asset, like 0.25%, maybe 1% at the most. Ale tak naprawdę nie powinieneś też schodzić powyżej 2%, a tak już super by było, gdybyś 0,25% albo niecały procent swojej gotówki wkładał na dany trade.
on initial buy order. So Ale z jednej strony zobaczcie, jeżeli ktoś się uczy tego tradingu, to jest świetna metoda, bo nie tracimy, to jest ciutkę lepsze niż na papierze, bo na papierze ta psychologia człowieka tradingu jest zupełnie inna, bo jesteśmy bardziej odważni, a gdy mamy takie mniejsze ilości gotówki, już możemy poczuć ten rytm tego tradingu, że już coś tracimy, dlatego nawet jeżeli uczymy się tej strategii, to jest świetne, mi się wydaje, bo no nie tracimy dużo, nawet jeżeli coś tutaj nam nie wyjdzie. that you have room to go, okay, well, the price went down, I'm going to buy a little bit more, right? So if you go the full 2% or the full 5%, you don't have any option to buy more. I to jest ważne, co on tutaj mówi, że jeżeli nawet kryptowaluta dalej spada, w której wszedłeś w Lady Old Style, no to wtedy, jeżeli weszłeś 100%, no to nie możesz uśrednić ceny już niżej, a tu po prostu dajesz procent wyżej, tak jak pokazywał wcześniej tego kolesia, u niego co robi na tej stronie, niżej jeszcze dokupił za 0,5%, jeszcze niżej za 0,25%, no i wtedy możesz uśredniać cenę, a jeżeli włożysz wszystko od razu, no to gdzie? If the price were to come back down and you like that asset. So it's best to keep your buy orders at a very small amount is the main key ingredient into the little lady style. I właśnie kupowanie za bardzo małą procentowość swojego całego budżetu to jest główny klucz tej całej techniki. Of investing, because you don't know if this asset's going to go to zero. What kind of cryptocurrencies are you looking into? Because when you say only 5% max per asset, you obviously need at least 20 assets to choose from. So if we talk about someone who is only focusing on crypto, what kind of assets should people be looking into? Is it platforms? Is it dApp tokens? Is it big cryptocurrencies? What is your take on that? Jaki typ kryptowaluty proponujesz? Bo wiadomo, że kryptowaluty mają swoje tutaj różne technologie. Czy to jest platforma, czy to jest coś, co przesyła pieniądze, czy to jest kryptowaluta, która zajmuje się różnymi innymi rzeczami. Jaki rodzaj kryptowaluty proponujesz tutaj w inwestowaniu w twojej technologii? Well, I don't say that you should go 5% on 20 different coins. That's ridiculous, because what's going to happen, of course, is you're going to have many of those 20 coins probably go to zero, or not go to zero, but maybe many of those coins go down on you. So nie proponuję, żeby ktokolwiek grał 20 kryptowalutami po 5%, no bo wtedy jesteś w 100%, można powiedzieć, więc nie proponuję tego, bo wiele z tych krypto może pójść niżej. I would not do that. Nie zrobiłbym tego. I would not suggest you do that. So I would suggest you. But that would be the very that would be the very extreme. So sorry for interrupting. That would be the very extreme of your little lazy strategy if you just follow the parameters. So sorry, I interrupt you. How would you do it instead? Czyli jakbyś zrobił inaczej, bo to by było też, tak jak mówisz o tym, 5%, nie więcej, ktoś by mógł pójść, idę na maksa, 5%, 20 kryptowalut i idę. To jak to widzisz w takim wypadku? Jaką metodę ty proponujesz? Well, you can always go do fundamental. If you were to actually go to the extreme, I would suggest you take my fundamental analysis document, which I provided on one of my videos, and use only the top tier current coins if you want to do 5% on each one. Jeżeli byś chciał iść na 5% i na takie ekstremum, no to wtedy proponuję tylko fundamentalną analizę, która jest dostępna też u mnie na jednych z wideo, którym mówił o poziomach kryptowalut, w które powinno się inwestować, czyli tylko pierwszy i drugi poziom tych kryptowalut, nic poniżej, bo wtedy jest za duże ryzyko. And go crazy like that. DaVinci zrobił taki opis wcześniej, już tylko wam podpowiem, gdzie na jednym z naszych filmów chyba jest tutaj też, oczywiście musicie wejść w zakładkę społeczność, playlisty. Jeżeli wejdziecie w playlisty, to wtedy zobaczycie, że jest tam opis 5 poziomów, jakie reprezentuje chyba 5 lub 4, jakie mówi kryptowaluty są i które można inwestować wtedy godniej. And so that's easy to find. Those high fundamental coins is just that your wait time is going to be a lot longer for profit. Ale wtedy będziesz dłużej oczekiwał za profitami niestety. And so if people are not crazy, they want to do something in between. But generally, like, what if you look at the different asset classes in crypto?
You have platforms, you have dApps, you have all kinds of different tokens. You even have their autonomous financial systems such as DAO and Maker. What do you like yourself right now in terms of classes within crypto? Okej, to zadam pytanie jeszcze inaczej. Jaką klasę lubisz w świecie krypto? Co ciebie najbardziej pasjonuje albo co ty uważasz za najlepszą technologię w świecie krypto? Czy to jest właśnie przesył pieniędzy, czy to jest platforma, czy to jest zupełnie inna rzecz? Yeah, there's quite a bit of classes within crypto. I know. I like the contract-based cryptocurrencies that like Ethereum and Tron and so forth. Those are all so cool ideas. It's just that they're still young, they still have problems, and they're still not like able to scale very well. But that's okay. It's just starting off. We're learning. We're learning how to do this stuff. You hold Tron? Jeżeli chodzi o grupy kryptowalut, to lubię te, które na przykład mają smart kontrakty, czyli Ethereum, Tron, ale to jest dopiero początek drogi, można powiedzieć, w świecie kryptowalut i Iwan zapytał się go, wszyscy się też uczymy, mówi, Iwan zapytał się, czy masz Trona u siebie w portfolio. And I'm looking forward to the future because once we have figured out the scaling problem, man, the future is going to be bright. And so right now, my favorite area is in the privacy coins. I would prefer that we develop a coin with privacy first as the default, and then have the option to be non-private. Aha, i w tym momencie fascynują mnie prywatne kryptowaluty. Chciałbym, żeby kiedyś powstała taka kryptowaluta, którą byłaby na przykład najpierw prywatna z bomby przy powstaniu, a dopiero potem wprowadzona była opcja tej prywatności, że można ją wykorzystać lub nie. So there's coins like Grin and Beam that are only privacy oriented, but they don't have any option to be non-private. Na przykład mamy takie kryptowaluty jak Green czy Beam, ale jest opcja, nie ma opcji, że nie mogą być nieprywatne, więc chciałbym powiedzieć, żeby taka kryptowaluta właśnie była, która miała opcję. Chyba jest taka kryptowaluta. So for example, if I want to be able to show everybody that I'm doing things correctly in my business or in my charity, they should have that option to okay, well here, I'm going to organize my business using this cryptocurrency and provide all the information to the public. But then, if I'm dealing with a vendor, I convert it to the private for the vendor, so the vendor doesn't know when he has the money. He doesn't have to worry about somebody else knowing what he's doing with it. Aha, czyli mówi, że no, jeżeli bym miał być oczywiście w stosunku do podatków i do państwa, wtedy ma tą opcję uwidocznienia, nie ma problemu, ale wtedy, kiedy na przykład wysyła komuś pieniądze czy kryptowaluty, no to ma tą opcję zaznaczenia, że ktoś nie widzi, komu on zapłacił, z kim robi, powiedzmy, partnerstwo, co tutaj się dzieje. I dlatego interesuje go ta sfera prywatnych kryptowalut. Right. And so what kind of privacy coins fit that model? Because obviously in Monero, I mean, I don't know if that would be possible to have the option to be non-anonymous. I guess you will have to use Bitcoin and then some kind of mixing technology or some kind of layer 2 solution on Bitcoin, or what is your feeling? No nie wiem, czy będzie to możliwe, jeżeli chodzi na przykład o Monero, czy można będzie uwidocznić gdzieś za pomocą może drugiej second layer solution, czyli za pomocą drugiego poziomu, za pomocą może Bitcoina połączonego z Monero, że będzie można uwidocznić wtedy ewentualnie te transfery, bo w Monero to nie jest niemożliwe w tym momencie. Co myślisz? That has privacy first with the option of openness. Nie ma takich kryptowalut, które mają prywatność od samego początku, a potem dopiero mają opcję po prostu uwidocznienia się. The only coins that exist right now are the ones that have privacy as an option on top of it. So that it's open first and then privacy as an option. Aha, czyli wiemy teraz, o co mu chodzi, bo on mówi, że jedyne kryptowaluty prywatne, jakie są, to są po prostu od samego początku, z bomby, są otwarte, open source i możemy je widzieć, dopiero mają opcję prywatności, ale nie ma takiej kryptowaluty, która powstała jakby na przykład jak Monero, która ma prywatność od samego początku, ale nie ma opcji wtedy uwidocznienia tej transakcji. O to mu dokładniej chodzi.
And I think that's kind of backwards. I think it should be the other way around, so that because most people they only stick with the defaults, right? And so Tylko dlatego, że dużo osób na samym początku używa wszystkie opcje jako default, czyli te, które są dostępne od samego początku i nie zmieniają tych opcji. Tak jak tutaj ktoś napisał, Zcash jest przecież nieprywatny, może być oczywiście nieprywatny, ale nie o to tutaj chodzi, że chodzi właśnie o to, żeby była od samego początku prywatna, czyli opcja jest zaznaczona prywatna, a dopiero w momencie, kiedy ja nie chcę, żeby była prywatna ta kryptowaluta, zaznaczam. A teraz jest na odwrót, że na samym początku jest wysył oczywisty, że wszyscy mogą dostać i widzieć tą kryptowalutę, czyli jest widoczna, ale dopiero potem możemy zaznaczyć opcję, że nie jest widoczna. I o to właśnie chodzi, że nie ma takiej odwrotnej kryptowaluty. it's better if we have the privacy first, and then as a default, and then everybody else go on to, oh, well, you know what, I want to be public. Okay, fine, go right ahead. Czyli na początku kryptowaluta, żeby była prywatna, a w momencie, kiedy chcę mieć opcję, że nie zaznaczam i ta transakcja nie jest prywatna, wtedy to by go jeszcze bardziej interesowało. Have that option. Have that option. I think the easiest example would be Dash, where you have privacy as an easy option, at least. I mean, obviously you can be private in most cryptocurrencies if you are a professional, but Dash you can like click a button. Iwan mówi, że chyba najlepszą opcją by był Dash, bo Dash za pomocą małej opcji może zrobić prywatną, ale jest na odwrót właśnie, że najpierw jest open source, widoczna dla wszystkich, a potem prywatna. Back to precious metals. Why? Because I had Peter Schiff on the channel. You know Peter Schiff? He's Oh, really? You did? Oh my God, I gotta watch that episode. I'm so busy. I'm subscribed to your channel, but Powróćmy może do złota i srebra. Mam Petera Schifta u mnie tutaj na kanale w tym momencie i tak naprawdę oglądałem ten odcinek. I'm inundated with videos, and I have to like pick and choose, and the only time I have to watch videos is in like my car. So yeah, and also it was jedyną metodą, kiedy oglądam swoje wideo, to jest jak jadę autem. It was almost a year ago, so it was quite a long time ago. To było ponad rok temu. But so that video is actually very, very interesting because obviously Peter Schiff also has good points when it comes to gold, and he's obviously he's in gold for so many years, and he's very invested in gold, so obviously he has his own agenda too. But what do you think about his points about gold versus Bitcoin? And also, before you start discussing, I want to say that to me, Bitcoin and gold are not opposites. Like, to me, I don't get it why you have to choose. Why not have both Bitcoin and gold? So sometimes you have people creating this conflict that Bitcoin is replacing gold or gold is no longer relevant. I don't really agree with that. I think both are wonderful. And some people, like, for example, Peter Schiff, they are anti-crypto. They're saying that Bitcoin is fool's gold. While some people in crypto saying that gold is outdated. So where do you stand and what do you think about gold? Okej, Iwan zadaje pytanie, bo Peter Schiff jest tą osobą, o której mówił, że kryptowaluty, Bitcoin to jest tak naprawdę fake gold, czyli złoto podrobione i nie jest tutaj za pan brat z kryptowalutami i nigdy nie mówi. Z drugiej strony ludzie mówią, że Bitcoin jest tylko digitalnym złotem i nie ma tutaj żadnej innej opcji. A dlaczego na przykład by nie powiedzieć, że złoto i Bitcoin mogą razem tutaj współpracować w przyszłości? Jaka jest twoja wersja zdarzeń, Da Vinci? I think they're both assets that are going to be useful going forward. Absolutely. Because wydaje mi się, że dwa asety, czyli złoto i kryptowaluty, Bitcoin, będą tutaj miały przyszłość. We have Bitcoin, which is a virtual asset, which is connected based on our whole society being connected. Mamy tutaj Bitcoin z jednej strony, który tutaj jest połączony pod względem takiego społeczeństwa, bo łączy przecież wszystkich ludzi i za pomocą internetu nie ma problemu, możemy używać. Works only if we're all connected. I działa tylko wtedy, kiedy jesteśmy podłączeni do sieci. Gold, right, is a physical asset that has a definite store value and has been a store value for over 5,000 years. Z drugiej strony złoto, które jest fizycznym gatunkiem aktywów, które rośnie w cenę i jest używane od ponad 5,000 lat. Even more. A nawet dłużej. And so it doesn't make any sense for this thing to go away just because we invented a method of payment that's a lot faster and easy
and cheaper and stuff like that, it's still not, it's not physical. It's not. I nie ma to sensu mówienie, że tylko dlatego, że wynaleźliśmy Bitcoina, coś co jest niefizyczne, lepsze technologicznie, łatwiej się przechowuje, to złoto nagle tutaj odejdzie i już nie będzie używane jako store of value. To nie jest prawda i to nie jest tędy droga. If you destroy your private key, which is easy to do, right, it's gone. You can't destroy gold. Jeżeli, na przykład o minusach teraz mówi Bitcoina, że jeżeli zgubisz swój prywatny klucz, no to nie ma tego, a jeżeli zgubisz złoto, no to też, ale mówię, że trudniej jest zgubić złoto w tym momencie, no bo jest fizyczne. Tutaj mamy wszystko no, na internecie. Right? You can't destroy silver. It's not easy to do. Tak samo ze srebrem. It can be done, but it's extremely difficult to do. Można to zrobić, ale jest bardzo ekstremalnie trudnie to do zrobienia, żeby zniszczyć srebro czy złoto. And so because of that, it always has value. And it's I zawsze miał cenę i użyteczność. useful for that. I mean, what could ruin it is like an asteroid or something if we find more gold somewhere else. And so looking at Bitcoin also, Co może zrujnować, to na przykład znalezienie jakiejś asteroidy, gdzie będziemy wydobywać złoto i będzie one w ogromnej ilości. I think it's important to understand that Bitcoin is not only value, like it's also transport system. Because if you look at how much the industry of moving value is worth, like PayPal, like MasterCard, like physical transport of money, that is worth a lot. Look at the stock prices, for example, and the market caps of those companies. Ale z Bitcoinem, co dobrze Iwan zauważa, to nie tylko jest store of value, to jest też transfer pieniędzy, bardzo łatwy transfer pieniędzy, który się odbywa. Spójrzmy na PayPal, spójrzmy na te wszystkie firmy, które są wylistowane na giełdach, jaką mają wartość i to też jest właśnie powód do dumy, dlaczego Bitcoin ma nie tylko użyteczność jako store of value, ale też jako transfer pieniędzy. But that is built in Bitcoin. Like in gold, if you want to transfer it, it costs a lot. Bitcoin is free. No i tu ma rację, bo jeżeli chcemy przesłać, to jest wbudowane w Bitcoinie, ta cała technologia. I jeżeli chcemy przetransferować złoto, no to wiemy, z czym to się dzieje. Po prostu no jest to bardzo trudne w tym momencie przetransferowanie dużej ilości złota. So in that sense, I think you both need to look at the value, but also everything around it, because Bitcoin has everything built in, both the value and the transport system. Dlatego Bitcoin ma też store of value i ma też transfer system, czyli ten system transferu pieniędzy wbudowany. That's true. It's just that, like, I get it. I understand when most people look at gold and go, well, this is stuff of the past. It's like trying to use candles now to light a room. Like, who does that? No, bardzo dużo ludzi zauważa, że złoto, nie, to jest przeszłość, to było coś kiedyś. Tak jak teraz zapalać świeczki w domu, kto to używa w tym momencie? Włączasz przycisk do prądu i lecisz z tematem. Nie musisz nic tutaj, czy zapalasz światło w pokoju. Nie używasz świeczek, ale... Right. but if you don't have any electricity, what do you pull out? Ale jeżeli nie masz elektryczności, co zrobisz? Yeah. But then when the batteries die, right, you gotta pull out the candles. I nawet jak baterie usiądą, no to musisz wrócić do tego właśnie aktywa, które tak właśnie wyśmiałeś przez ostatnie lata. Jakim są? Świeczki. Right? So there you go, right? There's gold and silver you can use them as insurance policy against a tail risk. Złoto i srebro możesz używać jako ubezpieczenia właśnie od ryzyka. Zawsze. As the central bankers would call it, something major catastrophically happening. Jeżeli coś by się wydarzyło katastroficznego, albo jakaś zdarzyła się wielka rzecz w całych instytucjach finansowych, to wtedy wracamy do tego złota i srebra. In your area. What do you think about Wall Street and ETFs and all kinds of things that we're expecting from that front? Do you think ETF will come or not? Because there are both arguments for and against. I mean, against is obviously that the market is manipulated. There are reports that 96% of the volume is wash trading. People are still not very comfortable, but Co myślisz o ETF-ach? Czy w końcu będą zatwierdzone, czy nie? Bo przecież oczywiście mówimy z jednej strony, że ETF-y nie wchodzą dlatego, że market jest nieuregulowany, dzieją się tutaj wash trading,
trading, czyli mamy 90% wolumenu jest nieprawdziwe. Co tobie się wydaje na ten temat? At the same time, you see CME Group and options, how much they're trading. They had a new all-time high day on 4th. Z drugiej jednak strony widzisz CME Group, które coraz to więcej w wolumenie sobie działają od stycznia. Ostatnio pokazywaliśmy w Dzień Dobry Krypto, że coraz większy wolumen jest też w CME. of April with when you look at the volume. So it both sides. What is your view on that? Jakie ma zdanie właśnie na ten temat? Well, I did mention on an Crypto video that I can pretty much bet that they're not going to open up an ETF until after Bitcoin reaches the top, the absolute top. So I'm willing to bet that you'll see the ETF come out. Wydaje mi się, że ETF-a nie otworzą, dopóki Bitcoin nie wejdzie znowu do all-time high. On the day of the next big top on Bitcoin. That's when it will happen. Uważam, że dopiero będzie odpalony właśnie wtedy, kiedy będziemy mieć kolejny all-time high, w dzień, kiedy osiągniemy $20,000 za jeden Bitcoin. So why would it be at Dlaczego? the top? Don't they want to wait until it reaches the bottom so they can take some kind of position? I'm just talking about people. People are talking about bankers. People are talking about influential people on Wall Street. So and people are claiming that they will wait until we reach bottoms because they don't want to get in at the top. Do you agree with that, or do you think it's gonna be different? Obviously, you do think it's different, but why? Dlaczego? Dlaczego myślisz, że to będzie na samej górce, a nie kiedy będzie to na samym dole, gdy będą mogli zająć swoje pozycje, wtedy wykupić te wszystkie bitcoiny potrzebne wiadomo, to będzie pokryte wtedy bitcoinem, czyli Bakkt fizycznie pokryty bitcoinem i tak samo ETF. Czy to wtedy nie o to chodzi, że na samym dole trzeba to kupić, czy dlaczego uważasz, że na samej górce? Because the banks who are now have Bitcoin on their balance sheet, they want someone to sell it to. And the easiest way to sell it to somebody is if they have an easy way to buy it. Aha, czyli banki, które teraz w tym momencie mają na swoich na swoim balansie, chcą łatwo sprzedać tego bitcoina i w tym momencie, kiedy mogą go łatwo kupić, to też go mogą łatwo sprzedać. And so if they have an easy way to buy it, such as an ETF, they will. Jeżeli mają bardzo prosty sposób kupowania za pomocą ETF-ów, to będą tego używać. Now they have a seller. They have somebody to sell it to. And they have large amounts of sellers. I w tym momencie mają dużo osób, które są zainteresowane i będą chciały sprzedać te bitcoiny i kryptowaluty. And this is how they make their money. I tak właśnie oni zarabiają swoje pieniądze. Right? This is they designed this whole system to cheat you, and they do very well at it. Okay, so Czyli banki po prostu mają ten design, czyli tak po prostu złożyli ten system, żeby po prostu cię oszukać. mean that they are accumulating now at the top. You get an At the ETF. Huh? They accumulate at the bottom to Yes, sell yes. you at the top. Aha, czyli po prostu akumulują, czyli kupują teraz te wszystkie bitcoiny po takiej cenie i dopiero będą je zaczynać sprzedawać, kiedy będzie na all time high. Yeah. So they're accumulating now, and then at the top, that is when the ETF is gonna come in, so that they can basically dump, and then they have a lot of buyers because of the ETF. Is that your prediction? Yes. To jest predykcja Da Vinciego, czyli mówi, że jeżeli dopiero będzie bitcoin na all time high, no to wtedy zaczną banki sprzedawać tego fizycznego bitcoina. W tym momencie jest zakup i dlatego nie będą wcześniej, jeszcze tej wersji nie słyszałem, także ciekawa wersja można powiedzieć. Dopiero przy all time high zobaczymy Bakkt, ETF zatwierdzony fizycznym bitcoinem. Interesting. I haven't heard that prediction before. That was interesting. Nawet Iwan powiedział, że też nie słyszał tej predykcji wcześniej. Guys, let me know if you agree with Da Vinci or disagree with Da Vinci. So you do think that Dajcie też znać, czy się zgadzacie, czy nie. Oczywiście zapraszam Was do tego programu Iwana. Wejście tam oczywiście, dajcie łapę i subskrybujcie. Ja mam na swoim drugim koncie subskrypcję u niego, więc oglądam wszystkie odcinki, ale po prostu świetny kanał, jeżeli tutaj można powiedzieć. Jeżeli ktoś umie po angielsku, to zapraszam po angielsku. To jest tylko dla tych osób, które nie władają językiem na poziomie komunikatywnym. they are accumulating right now? Big pension funds, institutions, and when we're talking No, about pension bankers, funds, no. Pension funds, no. No, so they can't. when we're talking about Wall Street and bankers, like who are we talking about exactly? Because it's this abstract mythical figure. So who is accumulating that is gonna dump at the top?
O, i teraz kto właśnie akumuluje w tym momencie te bitcoiny? Kto dokładnie akumuluje, no, gdy ta cena jest bardzo niska? Okay. Recently, like not recently, but last year, I saw J.P. Morgan Chase's balance sheet has bitcoins on it. JP Morgan ma bitcoiny na swojej, na swojej balansie, czyli kupują cały czas bitcoiny. Shockingly enough, yes, they do have bitcoins. About 10,000 last time I saw. 10 tysięcy ostatni raz jak widział. That was available on Zero Hedge. You could have saw that too on Zero Hedge tak samo. Zero Hedge, and I'm sure I've seen. Where was it? Now I'm trying to remember where it was, but what Morgan Stanley, right, Morgan Stanley has on their balance sheet a lot of bitcoins as well, and też mają bardzo duże ilości bitcoinów. what's it again? Frig. It was the worst bank out there. It was the one that kept robbing people in this Najgorszy bank, który właśnie zawsze zabiera pieniądze ludziom. Co to było? Wells Fargo, yes. Wells Fargo. Fargo. They have a lot of Bitcoin on their balance sheet as well. Wells Fargo też ma bardzo dużo ilości bitcoinów. In order to dump on people, so they are getting ready for the next big run, so they can get they need to have some way to sell all this stuff. I właśnie szykują się teraz na kolejny all-time high, no i muszą komuś sprzedać te bitcoiny wtedy, więc ETF i Bakkt będzie takim zapalnikiem do sprzedaży wtedy, dumpingu tych giełd i banków. To you, and so the best way to, and the best person to sell it to are pension funds, right? And pension funds can't buy Bitcoin right now because it's not available on the stock market. Aha, i teraz wiemy, dlaczego fundusze emerytalne nie mogą kupić w tym momencie bitcoina, bo nie ma go na giełdzie. I wtedy, kiedy sprzedadzą funduszom emerytalnym, żeby ja, ty, Kowalski i inna osoba miały jak najmniej? Właśnie na all-time high. Czemu ktoś nie powie, że teraz zainwestować w fundusze emerytalnych właśnie teraz w bitcoina? No wiemy dlaczego. Żeby po prostu łosi się kosi, no tyle. Through an ETF, right? So if they wait and push the ETF off to the date at the top, right? Then they can sell to the pension funds. I kiedy ETF będzie, czy cena bitcoina będzie na samej górze, wtedy sprzedadzą oczywiście pension funds, czyli wszystkim tym funduszom emerytalnym i powiedzą, ale zrobili świetny interes. Oczywiście all time high, może jeszcze bitcoin pójść jeszcze wyżej, może zrobią ten interes, ale zobaczcie, kto największy interes w tym momencie robi, jeżeli ta hipoteza się stwierdzi. All their bitcoins. Very interesting. I like that model. Podoba mi się ten model. It seems quite reasonable. And so, when do you think they started? Because obviously they missed the last top, so we didn't see an ETF in the last bull run. Do you think that the last bull run really got Wall Street interested in this industry, or did it happen even before that? Kiedy to się zaczęło w takim bądź razie? Kiedy zaczęli się interesować? Czy ostatni bull run to jeszcze tutaj nie byli po prostu na tej najwyższym all-time high i zgapili się jeszcze, czy kiedy oni weszli, te całe instytucje, które teraz skupują te bitcoiny? Well, it got them scared. So this is why they created the commodities exchange. You could see in that example what date did the CRYMEX actually started issuing allowing you to trade futures on. To jest to, co Bitcoin Feniks już mówił dużo wcześniej, 2-3 miesiące wcześniej, że nawet wcześniej, że dlaczego ETF-y, dlaczego futures kontrakty weszły w momencie największej ceny Bitcoina, czyli CME, CBOE. Dlaczego to się zdarzyło wtedy? I dlaczego to było potwierdzone miesiąc wcześniej przez tą osobę, która wprowadzała te ETF-y, że trzeba w końcu uziemić Bitcoina, bo wymyka się spod kontroli. On the exchange, which is cash settled only. So that means I can go to the futures market, promise you 1 million bitcoins that I do not have, and then sell it to you
you give me cash. And somehow that's legit? I bardzo ważne to, co on mówi, czyli ja mogę ci na kontraktach futures sprzedać 100 milionów bitcoinów albo 100 milionów bitcoina, których nie mam i ci je sprzedać za pomocą gotówki. Czy to jest fair w stosunku do bitcoina, który ma zupełnie inny model? Mamy tylko określoną ilość bitcoinów. Czy to jest fair, że ja ci sprzedaję bitcoin, który nie mam? What? What? And then that contract can be sold to somebody else. I ten kontrakt potem może być sprzedany komuś innemu. The contract that I promised bitcoins could sold to be somebody else, be sold to somebody else, and I'm like, so now they're creating bitcoins because now we have a market where people are trading back and forth, promises to pay bitcoins, but will never be paid in bitcoin. No i po prostu oni wprowadzając taką technikę, no to obiecują, że tego bitcoina mają, ale nikt tego bitcoina tak naprawdę nie ma. Wszystko to jest na papierze. No i wtedy obiecują, że spłacą w bitcoinie, ale nigdy to się nie zdarzy w bitcoinie. To będzie zawsze za pomocą gotówki, którą można świetnie dodrukować. So effectively, those people who think they own Bitcoin, and there will be people out there who are trading on the commodities exchange thinking they have Bitcoin, but no, they just have price exposure to Bitcoin. I bardzo dużo osób się zdziwi, którzy myślą, że mają prawdziwego bitcoina właśnie na CME i CBOE i się zdziwią, że po prostu to nie mają prawdziwego bitcoina, tylko cenę bitcoina, jaka była w danym czasie. They don't own any Bitcoins at all. In fact, when they sell that contract, it's all they're getting is cash. They can never ever say, hey, you know what, I don't like your cash, I want your Bitcoins because... I kiedy sprzedają ten kontrakt, nigdy nie będą mogli dostać z niego bitcoina. Nawet jak będą chcieli powiedzieć, hej, nie chcę gotówki, daj mi bitcoina, tego co ja tam mam. Nie, bo dostaniesz tylko gotówkę. You promise me that? No, no, no. That's not how it works here. Nie, to tak właśnie działamy tutaj. Yeah, but that is paper Bitcoin, Bitcoin that is not real, and usually people who trade that, they know that it is not real Bitcoin. I mean, it's not for retail investors. So Ale to, co mówisz, to nie tak zupełnie, bo ludzie, którzy tradują właśnie wtedy, no to wiedzą, że to nie jest prawdziwy Bitcoin, wiedzą, że to jest papier. I think the room for misunderstanding there is small, but how do you mean so? Because that really started, those future trading desks really opened up in October or September or something of 2017, if I remember correctly. And so No, that actually, was W grudniu. opened on the day of the top. Tak, Iwan myślał, że otworzyli tego CME i CBOE około października, a właśnie go porawił Da Vinci. Nie, na samej górze ceny Bitcoina, czyli w szczycie ceny Bitcoina, to dokładnie był otworzony chyba 20 grudnia jeden kontrakt, o ile dobrze pamiętam. okay. So in December then, or when was that? Yeah, December 17th, the day 17 grudnia 2017 roku zostały otwarte. before the top. The day of the top, actually. And then as soon as it Dzień, kiedy były na najwyższym, dosłownie 17 grudnia, kiedy Bitcoin miał najwyższą cenę, otwierają CME lub CBOE jedna po drugim. opened, the next day, boom, see ya, we're gone. W jeden dzień otworzyli, na drugi dzień see ya, już nie ma all time high, niestety. And so you could see an ETF doing the exact same thing. Interesting. So they didn't miss the boat then. They used the last stop as well, according to your theory then. Czyli tak naprawdę nie spóźnili się na statek, albo statek sprowadzili na dół. Instytucja ta, co mówi Da Vinci, że często sprowadzają do swojej ceny, jaką chcą. Yep, that's correct. And you could bet your top dollar that they're going to do the exact same thing with the ETF. I zrobią Interesting. bardzo podobnie z ETF-em na samej górze, na all time high i może wszyscy będą myśleli, że idziemy w $200,000, 300, a instytucje zawrócą statek znowu za pomocą CME i CBOE. Też tak może się zdarzyć, jedna z wersji. Interesting, guys. Let us know if you agree or disagree with this theory. But I at least think it is plausible, and also it's exciting to talk to you, Da Vinci. I like your laugh. Whenever you laugh, I laugh too. So you Dzięki Da Vinci, świetnie się z tą gada. Podoba mi się twój uśmiech have a contagious laugh going. i zarażam się od ciebie, jak ty się śmiejesz.
moving on to the next topic, which is really technology, because we talked about the fact that you are a programmer, you have programmed since you were 11, and in that sense we share that background, being programmers. Do you develop still right now, or is it something you've put in the past, or do you have employees right now that do that for you? Wracając do tematu o programiście, którym jesteś programistą, czy nadal używasz języka programowania, czy masz od tego teraz ludzie za ciebie to robią, co tutaj się dzieje? Oh yes, I'm very much in writing the code. In fact, I've been so much into the code that I haven't had time to do videos. Tak, po prostu cały czas programuję i mam po prostu tyle tego na głowie, że coraz mniej robię filmów niestety, bo nie mam czasu, ale chcę skończyć pewnie ten portfel, zaraz powiem. I don't have the same passion that I did for doing videos because like I look at your setup here and I'm like, damn, I want to do that. Patrząc na twój setup, gdzie mamy te screeny, mamy live, mamy parę laptopów, mówię, ojej, chciałbym też mieć tak, ale po prostu nie mam tej samej pasji do robienia wideo czy YouTube'a, jak miałem wcześniej. Teraz moim głównym zadaniem jest właśnie robienie tego portfela i programowania. But I just don't have the time because I'm spending it mostly just writing code for Pandora's wallet. And I do have developers here, but they're not as seasoned as I am. And so a lot of the problems that we have are caused by their lack of experience in programming. And so I have to clean up the mess. No i po prostu mam tutaj też ludzi, którzy ze mną współpracują, ale mam też, muszę dużo poprawiać, więc jeżeli ktoś nie ma za dużo doświadczenia, no to wtedy wiadomo, że trzeba poprawiać i to jest też żmudna robota. And that's what's going on. That's why I'm spending like 16-hour days. I spent 16-hour days working on Pandora's wallet the last 5 days now. Mm. Waking up like really early at 6:30 in the morning and just hitting the workload my computer and working until like midnight. Ostatnio pracuję 16 godzin dziennie, programując, wchodząc do pracy o 7 rano, kończąc o północy, idę do domu się wyspać i wracam. Every day the last 5 days, so I'm quite w ostatnich 5 dniach. Exhausted right now, and I'm hoping that there are no more fires. I mam nadzieję, że już nie będzie żadnych pożarów. Just put out a fire last night. Bo wczoraj mieliśmy pożar, też pożar w cudzysłowie. Oczywiście, że mieliśmy też na portfelu. And man, I was up late last night trying to get this thing up and running. And thank God we did. I udało nam się go zwalczyć. There will probably be more fires, but hopefully not for a while. But at the same time, you do so much content. I see you almost every day, not every day, but maybe every other day on Crypto, and you also have your own YouTube channel. So what is your strategy there? Is it that you want to build an audience that you can educate people? Is that what you want to do, or why do you do both? Because obviously, as you say, there's so much to do with the programming. I jaka jest twoja strategia, powiedz mi, bo tak czy tak widzę cię jeszcze u Crypto, co drugi, trzeci dzień, jeszcze na twoim kanale jesteś, to jaka jest twoja strategia, żeby jeszcze nadal się pojawiać na YouTubie? Well, I do want to get people to make money trading the simple way. I think it's... Moim zadaniem chciałbym, żeby ludzie po prostu zarabiali pieniądze w łatwy sposób w kryptowalutach. So simple to do the little lady strategy. Yes, it does take a lot of upfront work to learn how to use all the tools, because the tools are very complicated. Żeby używać właśnie tej Little Old Lady Style, oczywiście trzeba się przygotować odpowiednio, bo jest dużo narzędzi do nauczenia się, ale... The average person might feel a little intimidated from using all those tools, and I understand. I zwykła osoba może też czuć się odrzucona z tymi wszystkimi narzędziami, które tutaj są. That. But once you get into any kind of routine, like for example, this cell phone, right? I mean, I just bought this cell phone. This is my first time I've ever had an Android phone. Well, not quite, but the first time I had a really high-end Android phone. This is the, what's it called? The Samsung Galaxy 10, I think it is, yeah. No i dopiero właśnie kupił też telefon pierwszy raz jakiś high-end, czyli wysokiej jakości Androida ma pierwszy raz w życiu, chyba zawsze miał pewnie Apple i kupił go też i próbuje się nauczyć. Already, I remember I had like Galaxy 2 or something. Yeah, and so the cell phone has a lot of features to it and a lot of things to learn,
But you know what? If you really like it and you want to do it, learn how to use it, you will learn how to use it. But if you don't, I na przykładzie tego telefonu, gdy wiesz, że musisz się tego nauczyć i się nauczysz, no to wiesz, że niedługo będzie łatwe po prostu używanie tego telefonu. if you feel like, oh my God, this is too much, you won't learn how to use it. Jeżeli będziesz myślał, o, co to za telefon, nie będę po prostu w stanie się potrafił nauczyć, no to wtedy się nie nauczysz. And the same with trading. You could look at the little old lady style as, oh my God, it's too much work. But then once you've really start using it and learning how to do it, you go, oh man, that was not so hard. That was easy. I tak samo jest z tradingiem, że zaczyna się uczyć, na początku jest ciężko, ale po chwili, ojej, przecież to nie było takie trudne, to jest już łatwe. And it really is. It's just as easy as using your cell phone. I jest tak samo łatwe, jak używanie swojego telefonu. It just takes a little bit of time, upfront work to Po prostu trzeba na to troszeczkę czasu na samym początku, ale potem już idzie z bomby. to understand all the different technologies. Interesting. So guys, definitely check out DaVinci's channel, check out DaVinci's work. DaVinci, any final words, any final topic you want to discuss before we wrap this interview up? Także wejdźcie na kanał DaVinciego, oglądajcie go i czy masz coś do dodania na sam koniec podczas tej audycji? USDT. Stay away from it. USDT, czyli Tether. Nie wchodźcie, uważajcie na Tether, bo może coś się wydarzy. I mean, do I need to tell anybody that? Really? Czy muszę przypominać komuś w ogóle o tym, o Tetherze? I mean, Jesus, it's unbelievable how they have billions of dollars backing up the USDT and yet no one's audited this. Mają miliardy dolarów, które prawdopodobnie no, jest potwierdzone, że mają tyle w Tetherze, ale nikt tego nie sprawdza. Market is still confident. The market is still confident in them. That after all the scandals and after all the rumors, it still holds. So that is quite interesting, actually. Ale market decyduje i nadal ufa Tetherowi. I to jest interesujące, że ludzie właśnie nadal przechodzą na Tether. But I think the danger is way smaller now because you have so many other stablecoins. You have Ale niebezpieczeństwo jest o wiele mniejsze teraz, bo mamy dużo więcej stablecoinów takich jak Coinbase, you have Gemini, you have all kinds of US stablecoins right now. So Gemini i inne stablecoiny, także in that sense, I'm personally not that worried anymore compared to before when you only had the USDT as i w tym momencie każdy ma wybór, także to nie jest aż tak no, złe, ale nadal dużo osób używa przecież Tethera w tym momencie. a stablecoin. Yes, exactly, and it's kind of concerning because they have a lot of people's money, and I think that eventually the government, United States government, is going to go, wait a second, these guys are printing US dollars. Yeah, and I w pewnym momencie może się zdarzyć, że rząd Stanów Zjednoczonych powie, ej, czekaj, Tether, przecież wy po prostu drukujecie pieniądze. Isn't that like constitutionally illegal that you should not like create your own money? Is it some law like that in the constitution in the US? Czy to nie jest na przykład konstytucyjnie nielegalne, jeżeli właśnie to robią, bo zastanawiałem się nad tym. That you should not create your own dollar competitor, basically. Po prostu nie powinieneś mieć swojego dolara albo konkurencji dla dolara, nie powinieneś go tworzyć. Obviously, who knows if they're gonna class Tether like that, like a dollar competitor, but it's basically a synthetic dollar. So, Tak naprawdę to jest syntetyczny dolar. Co myślisz o tym, Da Vinci? do you think that is an issue with the US law, or is it just the fact that they probably have? I think I do think that they probably have backing, but who knows? Like, there's a big question mark. So, do you see the other risk as well with just the rules not enabling them to create synthetic dollars? Well, I think the problem is when you really look at it, people believe it's the dollar, and then if they can, like if I Problem z Tetherem to jest tak, że ludzie wierzą, że to jest dolar. print up paper dollars, right? I'm counterfeiting it, right? Jeżeli ja wydrukuję papierowy dolar, to w tym momencie no, robię oszustwo. Yeah. But then if I go, no, I'm not going to print up paper dollars. I'm going to create up another type of dollar and call it a dollar, right? And people believe that it's a dollar, then that's actually counterfeiting the dollar and saying it's backed up by dollar. I z drugiej jednak strony, jeżeli ja stworzę innego dolara, na przykład digitalnego i ludzie nagle zaczynają używać tego i wierzą, że to jest dolar, to jest to sama
rzecz. You're actually counterfeiting the US dollar, even though it's not it's different images and different paper. Nawet jeśli masz inne logo, inny papier digitalny w tym momencie, You're still counterfeiting it because you're saying you're backing it up, meanwhile you're not. bo cała rzecz polega tutaj na tym, że potwierdzasz to, że masz dolary w banku, a ich nie masz w porównaniu do innych stablecoinach. Już odpowiadam na wasze pytanie, jaka jest różnica pomiędzy innymi stablecoinami a Tetherem, to, że potwierdzasz, że masz prawdziwego dolara w banku i na tym opierasz całą infrastrukturę, a jej nie masz, to jest równoznaczne z tym, że prawo może wejść kiedyś amerykańskie i powiedzieć, hej, ale coś tutaj jest nie tak. Well, effectively you're counterfeiting the US dollar. People believe it's the US dollar. What do you think about the DAI stablecoin? Because that is one of the, to me, most exciting projects because it is completely decentralized. You have market forces always keeping it at $1. So, Co myślisz o DAI w takim bądź razie? Bo to jest kompletnie zdecentralizowany, gdzie market trzyma go przy dolarze też. when it moves below or above $1, there is always arbitrage opportunity. I kiedy porusza się powyżej dolara lub niżej, jest arbitraż, który można wykonać, To push it back to $1. żeby ściągnąć go na przykład do dolara. Have you read about that? Czy słyszałeś o tym? Sorry, what was that? For which coin? DAI. Basically, the project is called MakerDAO, but MakerDAO. the coin is called the DAI, the stable coin, which is decentralized. Wow, I never heard of it actually. Nigdy nie słyszałem o tym. Basically, it's a smart contract, and you should really look into DAI, in my view, and MakerDAO. Because To jest smart contract, powinieneś zobaczyć, sprawdzić MakerDAO, co to tam się dzieje. they make this decentralized stablecoin, and with their system of basically it works on loans that you can get a loan in DAI, but as soon as one DAI goes below or above $1, you can always liquidate your loans cheaper. So there's always market forces pushing it to $1, which I think is very, very exciting. So definitely check that out. And you guys who don't know about Możesz sprawdzić to na spokojnie. DAI, check out my videos about DAI. It's like decentralized stablecoin. Anyway, Da Vinci, thank you so much for being on the show. Yeah, I know you're busy. I know you gotta go. Guys, smash the bell. Dzięki Da Vinci, no to będziemy się żegnać. Dziękujemy też Iwanowi za tą audycję. Mam nadzieję, że godzina, ojej, to jak film w kinie teraz można powiedzieć. Ci, którzy będą chcieli, to oglądną, ci, którzy nie, dużo można się nauczyć, nie oglądną i nie ma problemu. To jest tylko zrobione dla tych, którzy nie radzą sobie z językiem. Jeżeli radzicie sobie świetnie, wejdźcie, nawet nie wiem ile trwała audycja cała tego odcinka, 50 minut, mamy godzinę 36, no niestety. Tak to już jest. Życzę wam wspaniałego dnia i pamiętajcie, zostańcie z Bitcoinem.